Proszę sobie wyobrazić, że mamy 5 maja 1945 rok. Za 4 dni, za 3 dni z 8 na 9 wejdą tu oddziały Armii Czerwonej i skończy się II wojna światowa. Nie będzie już budowy obiektu Rize. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Pamiętajcie, że widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20. Od teraz również możecie nas wspierać poprzez kanał YouTube, dlatego że wchodząc w przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod każdym odcinkiem, wybieracie sobie dowolny próg wsparcia i idziecie z nami, suniecie w podróż w głąb przeszłości. A dzisiaj o śladach Rize, o rzeczach takich, o których bardzo mało się mówi albo nie mówi się w ogóle. O dokumentach, które pozostały nadal w tej wsi. A dotyczą na przykład tych, którzy budowali obieg Rize, ale nie inżynierów niemieckich z organizacji Toda, czy SS-manów, którzy szaleli z wściekłości i zabijali tutaj ludzi, ale dokładnie tych, którzy tutaj zginęli, którzy nigdy z gór Sowiec nie wyszli. Dziś jeszcze odcinek o pewnych namacalnych miejscach, o których też niewiele się opowiada. O tym, jakie zostały w tej wsi, a były zbudowane właśnie pod Olbrzyma, bo inaczej pewna infrastruktura po prostu nie zadziałałaby, aby ta budowla mogła być dalej przez III Rzeszę budowana. Zapraszam do odcinka Ślady Rize. Bardzo mało kto o tym wie, ale firmy, które miały miejsce w Walimiu jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, były przez Niemców wykorzystywane w budowie obiektu Rize. Jedną z takich firm była firma budowlana Baumeistera Herberta Stottko. I ten Baumeister Herbert Stottko dostał zlecenie od organizacji Stott, aby zbudować solidny, żelbetowy most w kierunku obiektu Włodarz. Tutaj płynie Dorfbach, a więc potok górski. Te wszystkie wcześniej mostki były garbatymi mostkami z cegiełki albo zwykłymi kładkami. Aby przyjechał ciężki sprzęt z Walimia do Rize, mówię tutaj o wozach pancernych, mówię tutaj o różnych maszynach, koparach, musiał być solidny most. Mało kto o tym wie, ale ten most, który tutaj widzicie, to właśnie budowany był za czasów Rize. Ten most, którym dzisiaj jedziemy na kompleks Włodarz właśnie z Walimia. Potężna, wielka konstrukcja i jego budował walimski Baumeister Stottko, oczywiście z robotnikami przymusowymi i jeńcami sowieckimi. Też on doskonale widział, co się dzieje, jak oni są maltretowani. Dostał zadanie, III Rzesza za wszystko płaciła. Wystawił kwit, dostał pieniądze i budował. Ten most nie został skończony do końca. Budowę przerwano w lutym 1945 roku. Po wojnie, kiedy tu przyjechali pierwsi Polacy, mój przyjaciel świętej pamięci Kazimierz Wiśniowski jako jeden z pierwszych odnalazł Baumeistera Stottko, który tu cały czas mieszkał aż do wysiedlenia i pod naciskiem Rady Narodowej, która się tutaj tworzyła jako władza ludowa, nakazał mu dokończenie tego mostu. I otwarcie tego mostu nastąpiło dokładnie rok po zakończeniu wojny 5 maja 1945 roku. I dzisiaj my z tego mostu korzystamy. Gruba, wielka, żelbetowa podstawa to właśnie ślad Rize, o którym praktycznie mało się wie.
Rok 2010. Spaceruję z Niemką, która mieszkała na Rosengasse i Gardenstrasse. Rosengasse to była Różana ulica, a Gardenstrasse ulica Ogrodowa, czyli dokładnie tutaj, gdzie ja teraz idę. Opowiada, że w pewnym momencie na tej ulicy pojawiło się komando więźniów. Mieli za zadanie kopać duży rów, a w nim inżynierowie z organizacji TODA układali jakiś kabel. Tu wszędzie były drewniane płoty, nie było żeliwnych, tak jak dzisiaj. I jeden z jej przyjaciół deskę od płotu bo przesuwał i wkradał się i obserwował od dołu przy płocie, jak ci ludzie pracują. Okazało się, że było to komando młodych Żydów, 16, 17 lat, chłopców. Część mówiła w jidysz, część po polsku, część po rosyjsku, po węgiersku. I delikatnie zaczął im dostarczać jedzenie, które kupowali u piekarza Johna. Ale kiedy rozeszła się o tym jeszcze dalej wieś, że on to jedzenie dostarcza, sąsiad ich powiedział krótko: skończ to, bo my skończymy marnie. Ty nawet nie wiesz, że w Walimiu jest tajna policja państwowa, Geheimstaatspolizei, którzy chodzą w ubraniu cywilnym i obserwują, kto jak z mieszkańców zachowuje się wobec robotników, jeńców czy więźniów. Tu jest księstwo SS. SS-mani mogą robić, co chcą. Z nami również. Skończ to, bo wszystkich narazisz na potężne niebezpieczeństwo. Facet skończył, ale byli też odważni. Nie było ich ogromnie dużo, ale byli. I należy o tym również powiedzieć. Mojej przyjaciółki, rodzina, Gundrud Burkert, dziadek przechodził do pracy obok punktu wydawania żywności jeńcom sowieckim. Była zima, tak jak teraz. Oni stali skuleni, wykończeni. Część leżała na ziemi. Niektórych podnoszono, jeżeli mieli przyjaciół. A niektóry leżał, a drugi wyciągał miskę i brał za niego tą strawę, którą dostawał. Dziadek pani Gundrud zauważył, że strażnik, kapo, wydający zupę z tego kotła, dawał tylko z góry samą wodę. Podszedł do niego i powiedział, musiał go przechytrzyć: słuchaj, jeżeli chcesz, aby oni dokończyli dzieło Führera, to musisz zasięgnąć z dna trochę tej gęstwiny. Wtedy oni wytrzymają i dokończą to dzieło. I będziesz mógł powiedzieć, że dzięki tobie zostało to wszystko skończone. Ten się uśmiechnął, powiedział: haha, no masz rację. I zaczął wyciągać z dna i dawać tym jeńcom. Jeden z jeńców rozumiał język niemiecki. Delikatnie się ukłonił i skinął głową, mrugnął powiekami, że dziękuję za taki niewielki gest. Kiedy przyszedł do mieszkania, żona powiedziała: człowieku, jak on zamelduje właśnie na gestapo, jutro wszyscy pojedziemy do obozu. Nikt nie zameldował. Być może taki niewielki gest uratował któremuś z tych ludzi życie. Tak jak powiedziałem, gestów tych naprawdę nie było dużo. Jestem na dawnym niemieckim cmentarzu, znaczy po niemieckim, dzisiaj polski. Dzisiaj chowa się tutaj polskich zmarłych. To jest kostnica, która pamięta czas, początek XX wieku. Co ta kostnica miała wspólnego z obiektem Riese? Otóż bardzo dużo. Dlatego, że w tej kostnicy była dokumentacja więźniów, których chowano w masowym grobie, którzy padli na epidemię tyfusu. Ona wybuchła w sierpniu 1944 roku. Wybuchła tak potężnie, iż mieszkańców Walimia zaczęto szczepić. Bano się, że rozleje się na cały teren tutaj tej walimskiej doliny. I teraz wyobraźcie sobie, jest 50 rok. Kazimierz Wiśniowski od 5 lat już mieszka w Walimiu. Przyjechał jako jeden z pierwszych Polaków w czerwcu 1945 roku. Interesują go pojedyncze krzyże, które tu dokładnie po mojej prawej stronie były wbite. Są groby. Na tych krzyżach drewnianych są
włosko brzmiące imiona i nazwiska. Zgłasza zatem do Czerwonego Krzyża informację, że prawdopodobnie pochowani są tu jeńcy włoscy. Są też jeńcy francuscy. Przyjeżdżają z Czerwonego Krzyża z Włoch. Jest ekshumacja, wydobywają te ciała. Pochowani w trumnach. Z resztkami umundurowania, butów, pasów, guzików. Nie ma śladów, aby były przeszczelone czaszki, połamane kości. Zmarli prawdopodobnie na tyfus. Cała dokumentacja tych ludzi, mówię o Włochach, i wszystkich tych, których zagrzebano w tym masowej mogile, a więc mówię właśnie o jeńcach sowieckich, o Polakach, o robotnikach przymusowych, była w tej kostnicy. Nikt się nią nie interesował. Leżała aż do 1964 roku. Naprawdę. Były nawet zdjęcia trupów, które zostały przekazane jako dokumentacja SS do Burgermeistra, do walimskiego burmistrza, aby wiedział, że oni zahamowali epidemię tyfusu. Niesamowite. Ale tak było. I nikt się nie interesował. Jest ekshumacja, wyciąga się tych ludzi. Oni są pochowani dzisiaj na cmentarzu żołnierzy włoskich w Warszawie. I to już myślę, że kiedyś opowiadałem. Ale jest pewien ślad, który ukazuje ewenement ich pochówku i pogrzebu w czasie II wojny światowej podczas budowy Rize, olbrzyma w Górach Sowich. I ten fragment nie był nigdy pokazywany. I ja wam go pokażę pierwszy raz. Aby znaleźć ślady po obiekcie Rize, przychodzę na plebanię parafii świętej Barbary w Walimiu. Okazuje się, że są tutaj zachowane oryginalne księgi parafialne za czasów niemieckich, kiedy Walim nazywał się Wieste-Waltersdorf, i mamy tutaj księgę zmarłych założoną 8 października 1900, dokładnie, muszę spojrzeć przez okulary, 1904 roku. A więc mogą być tutaj zgony 44 i 45 roku, które będą miały związek z obiektem Rize. I teraz otwieramy tą księgę. Zaczynamy od 43 roku, kiedy rozpoczęto budowę obiektu Rize. Mamy zmarłych pochodzących z Gemeinde, czyli z gminy Wieste-Waltersdorf. Są to niemieccy mieszkańcy. Ksiądz Hachn, który prowadzi parafię, wpisuje miejsca i pogrzebu, i daty zgonu oraz przyczynę zgonu. I kiedy zaczyna się 44 rok, kwiecień, nagle pojawia się coś niesamowitego. Kriegsgefangen Italiener, a więc jeniec wojenny z Włoch. Ramo Garocca, który urodził się w 1922 roku, a zmarł 10 kwietnia 1944 roku. Pogrzeb odbył się 13 kwietnia na starym cmentarzu katolickim. Ale nie ma przyczyny zgonu. W innych jest, a tu nie ma. Przecież nie mógł napisać, że został zamordowany, albo zmarł z wycieńczenia, albo załatwił go tyfus. Idziemy dalej. Petrus Botello, następny jeniec włoskich, umiera 4 maja 1944 roku, pogrzeb 7 maja. To niebywałe, że w księdze katolickiej parafii, zwykłej małej parafii, są pogrzeby tych, którzy pracowali w obiekcie Rize. Włosi, 99% to katolicy. Jestem zdumiony, że SS pozwalało na pogrzeb jeńca włoskiego z całym obrządkiem katolickim, bo ta księga tutaj to wskazuje. Jeżeli idziemy sobie w głąb i dochodzimy do 45 roku, to te zgony następowały cały czas. 16 marzec 45 rok. Giovanni Bonelli,
Urodzony 24, 17, 12, zmarł 13 marca, pogrzeb odbył się 16. Proszę sobie wyobrazić, że mamy 5 maja 1945 rok. Za 4 dni, za 3 dni z 8 na 9 wejdą tu oddziały Armii Czerwonej i skończy się II wojna światowa. Nie będzie już budowy obiektu Rize. Loro Primo, 5 maja, jeniec włoski, umiera. Pogrzeb odbywa się 6 maja 1945 roku. To niebywałe, że ślady obiektu Rize i tych ludzi można znaleźć w księdze niemieckiej parafii Wieste-Waltersdorf. Oberhausdorf, dzisiaj Jugowice Górne, wieś w gminie Walim. W 1943 roku, późnym latem, Dorfführer, czyli sołtys tej wsi, Palkiert Albert, zwołał wszystkich mieszkańców na rozkaz oficera gestapo, który zjechał do Walimia. Zwołał ich na takiej dużej łące Kramera, Bauera Kramera, gdyż na tej łące mogli się wszyscy spotkać. Powiedział, że ma bardzo ważną wiadomość dla mieszkańców Oberhausdorf. Sołtys zebrał wszystkich gospodarzy i mieszkańców wsi. Oficer wyszedł i zaczął opowiadać. Za jakieś kilka tygodni rozpoczniemy tutaj bardzo tajną budowę, która ma umożliwić wygranie wojny Führerowi i pokonanie wszystkich wrogów. Będą pewne obostrzenia i będą pewne rozkazy, których macie się trzymać, gdyż nietrzymanie się ich będzie karane z najgęstszą surowością. Chodzi o to, że od pewnego momentu, jeżeli będziecie chcieli przyjąć członka rodziny z innych terenów Rzeszy, który ma do was przyjechać na święta, na pogrzeb, na wesele bądź inne uroczystości, musicie mieć specjalne zezwolenie z placówki gestapo z Walimia. Jeżeli wy będziecie jechali na urlop, również takie zezwolenie jest potrzebne. Pojawią się bandyci, których wykorzystamy do budowy właśnie tego przedsięwzięcia. Kategoryczny zakaz rozmawiania z nimi, podawania im czegokolwiek i jakichkolwiek kontaktów. Z oficerami SS, inżynierami również kontakt ograniczony. Pojawią się również tablice, gdzie wstęp zostanie surowo zabroniony. Przekraczanie ich będzie karane śmiercią. Wartownicy mają rozkaz strzelać bez ostrzeżenia do każdego, kto tylko pojawi się do tych zamkniętych stref. I to wszystko słucha Gustav Schneider, mieszkaniec Oberhausdorf, który po wojnie zostaje tutaj, gdyż jest antyfaszystą, nie cierpi Hitlera. I mówi, że pierwszy raz zobaczył inżynierów niemieckich, którzy nosili karabiny bądź krótką broń. Wcześniej nie widział inżynierów i majstrów uzbrojonych w broń. Później zobaczył też SS-manów. Samo pojawienie się ich oznaczało, że dzieje się coś niedobrego. Tempo prac ruszyło z takiego kopyta, że na tym polu, gdzie ja dzisiaj jestem, rok później stał już potężny barak, w którym umieszczono 400 więźniów. Schneider mówił, że ruch zrobił się tak okropny i tak wzmożony na Dorfstrasse, czyli tej ulicy wiejskiej, jakiego nigdy nie widzieli. Przejeżdżały wielkie maszyny, auta, kolumny więźniów. Jedna z maszyn organizacji TOT potrąciła Gustawa Schneidera, który wracał z zakładów winiarskich, musiał przeleżeć kilka tygodni w szpitalu. Mało nie stracił życia. Mówił również, że kiedy rano wstawał do pracy zakładu lniarskiego, a z późnej zmiany wracał, to baraki już stały. A rano widział tylko krzątających się robotników i straże, które pilnowały. Tempo było błyskawiczne. Te baraki powstawały dosłownie jak grzyby po deszczu. Ósmy maja 1945 rok.
SS-mani w kasynie fabrycznym jedzą obiad i rozmawiają z dyrektorem fabryki, Wilnerem, na temat ogólnej sytuacji. Radzą, aby jak najszybciej uciekać, Rosjanie będą lada chwila. Dyrektor pyta oficera SS, co mam zrobić z dokumentacją kompleksu Riese. A ma dokumentację, ma karty personalne inżynierów niemieckich i strażników, którzy w zakładzie pilnują więźniów, jeżeli chodzi właśnie o Arbeitslager Riese Wieste-Waltersdorf. Ma również dokumentację związaną z produkcją przemysłową zakładu lniarskiego. Ma całą dokumentację dotyczącą samych więźniów i karty zgonu. Wszystko było spisywane. Należy jak najszybciej spakować w skrzynię, mówi oficer SS, i wywieźć w kierunku Czech. Okazuje się, że są jeszcze sprawne 2 auta. I do tych aut może dyrektor zabrać 10 niemieckich mieszkańców Wieste-Waltersdorf. Jednym z nich jest Wolfgang Leichtitz ze swoją mamą Dorą i malutką siostrzyczką Christine. Jedną z tych 10 jest Irene Gittler, która w tamtym czasie jest już nastolatką. Wolfganga i panią Irenę poznałem osobiście. Opowiadali mi, że załadowano te skrzynie z dokumentacją. Były to 3 wielkie skrzynie, a oni na nie siedli i ruszyli w kierunku granicy z Czechosłowacją w tamtym czasie, aby uciekać. Pierwsza ciężarówka pada. Jest awaria w okolicy Ober-Wieste-Geisdorf, dzisiaj Głuszyca Górna. Za kilkanaście minut drugie auto odmawia posłuszeństwa. Słychać pokrzykiwania Sowietów. Dyrektor mówi, niech każdy robi co chce. Niech się ratuje, ucieka. A skrzynię, zapytał kierowca. Skrzynię schowamy w tej stodole tutaj, na górze, przykryjemy sianem. Jak to się wszystko przemieli, to po prostu po to wrócimy. Nigdy nie wrócili, dlatego że dyrektor wrócił do Walimia i zaraz następnego dnia został aresztowany przez NKWD, a po wyjściu z więzienia sowieckiego aresztowała go Polska Służba Bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa. Co się stało z skrzyniami? Na strychu stodoły Ober-Wieste-Geisdorf. Tego po dzień dzisiejszy nie wie nikt. I takie dokładnie są ślady, bądź niewyjaśnione ślady Anlager Riese, czyli budowy kwatery Hitlera w Górach Sowich. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za każdego suba, który od Was dostajemy. Pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o właśnie innych naszych odcinkach i również dziękuję za każdą łapkę w górę. I uwaga, od teraz możecie nas wspierać bezpośrednio przez YouTube, klikając w przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod każdym filmem. Wasze wsparcie pomoże nam tworzyć nowe odcinki z najodleglejszych miejsc kraju i za granicą. Zostańcie naszym mecenasem, a zapewnicie sobie dostęp do informacji i treści, które nie będą publikowane na otwartym kanale, tak jak na przykład podcasty, unikalne reportaże, odkrycia, wywiady ze świadkami historii, a także jeszcze różne inne treści związane z tworzeniem kanału i wiele niespodzianek. I najważniejsze, cotygodniowe wtorkowe opowieści z przeszłości pozostaną zawsze darmowe, bo naszą misją szerzenia wiedzy historycznej było zawsze, aby była dostępna dla wszystkich.